Witamy w Queenstown, czyli ikonicznym miasteczku w centrum południowej wyspy Nowej Zelandii tak naprawdę. Spokojny poranek i zatopienie się trochę w tym mieście. Złapaliśmy śniadanie, teraz złapaliśmy już jedną kawę, idziemy na drugą kawę, ale jest bardzo ciekawy klimat tego miejsca, bo jest bardzo turystycznie, bardzo dużo ludzi, ale też przez to, jakie są widoki, jakie jest jezioro tutaj i tak dalej, to jest też również dużo spokojniej. Jest też spokojniej i bardzo fajnie się spaceruje po tym miasteczku. A to, co jest wspaniałe, to jest normalnie spore biznesowe miasto pod kątem właśnie Nowej Zelandii. I mijaliśmy budynek Deloitta, no ale oczywiście nie ma tutaj wieżowców i budynek Deloitta był w bardzo fajnym, takim małym budynku z dyskretnym logo Deloitta w rogu budynku. Więc naprawdę wszystko mi jest dopracowane tutaj i trzyma klimat. Coś do dodania? Jest pięknie, ale też to, co chciałam powiedzieć, to śmieszne są te miejsca właśnie, gdzie jedliśmy śniadanie. Jest to sieć Ferg i mają swoją lodziarnię, mają burgery, mają bakery, więc jakby mnóstwo takich oddzielnych miejsc. I właśnie to jest takie śmieszne, że są przeogromne kolejki do każdego z tych miejsc, naprawdę kilometrowe. Ale szybko idą dosyć. Ale bardzo pyszne. Pyszne, bo nie było czegoś takiego, że jakoś zawiodło to, tylko naprawdę warte było czekania To i prawda, stania. to prawda. My zamówiliśmy dosyć spore śniadanie. Planujemy dzisiaj jeszcze wyskoczyć na burgery i zobaczymy, czy burgery też będą tak samo pyszne jak piekarnia. To co? My spacerujemy dalej, łapiemy kawę i wrzucamy Wam kilka przebitek z tego, jak to pięknie tu wygląda. Jak tam podekscytowany? Bardzo. W ogóle fajny jest ten cały kompleks. On jest wyremontowany, on oczywiście wyglądał inaczej. Było zdecydowanie mniej miejsca na tych gondolach, bo gondole były 4-osobowe, teraz są 10-osobowe i jest tu naprawdę mnóstwo miejsca, w szczególności jak się jedzie samemu. Ale fajnie wygląda to, bo dużo jest tutaj osób, które śmigają sobie na tych crossowych rowerach i właśnie czekają w kolejce. No serio, mega ich jest tutaj. Na górę. Bo to chyba wygląda w ten sposób, że oni sobie wjeżdżają na górę i zjeżdżają tymi rowerami. To jest moje... O, patrz do tyłu, jakbyś na ścianę jechała. No, koniec gadania, oglądajcie. No i my już po Skyline Georgetown, Skyline Queenstown. $66 bilet w górę i w dół. Możecie kupić wersję na 3 dni, ona wtedy wychodzi trochę taniej, bo chyba wychodzi $99 za nielimitowane wjazdy przez 3 dni, więc jeżeli zostajecie na dłużej, to chyba warto. Natomiast sama atrakcja bardzo fajna, tak jak wspominałem Wam na górze, świetnie jest to wszystko tutaj zrobione pod względem infrastruktury, to jest w ogóle jakiś projekt, gdzie była rozbudowa tego projektu, jeszcze będzie to większe, natomiast sama atrakcja bardzo fajna, jeżeli lubicie takie widoki z góry, to jest to naprawdę fajna opcja. Ogólnie my chcieliśmy to połączyć z hajkiem i zrobić, tam jest Ben Leonard chyba i Ben's Peak, coś takiego, ale wstawię nazwy, Bob's Peak. To są bardzo fajne hajki, też fajnie wszystko widać, więc planowaliśmy to połączyć, ale po wczorajszym hajku jesteśmy dosyć zmęczeni, jeszcze mi trochę nasiliła się kontuzja, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj odpuszczamy i zrobimy bardziej taki chillowy dzień, szczególnie, że robimy hajk jeszcze w innym miejscu dzisiaj.
Więc no, chcieliśmy zobaczyć tylko widok głównie, jak to wygląda i naprawdę widoki są przepiękne, a że to jest bardzo takie strome, no to fajnie jest taki fajny kąt nachylenia, żeby to wszystko Tak, bo zobaczyć. gondola nie jedzie tak na płasko, tylko ona jedzie bardzo do góry. pionowo. Bardzo pionowo i jesteście 800 metrów nad poziomem morza, chyba 400 metrów nad Queenstown. Tak jak Nati wspomniała, możecie to połączyć z hajkiem, bo albo możecie wspinać się od dołu na samą górę, albo możecie wspinać się najpierw gondolą i od gondoli robicie sobie dalej hike w górę. Zejście, z tego co się dowiedzieliśmy, zajmuje 1,5 godziny, więc wejście pewnie troszkę dłużej. My ogólnie teraz idziemy do kolejnego miejsca, gdzie widzimy się z naszymi znajomymi, więc też dlatego mamy trochę taki napięty tutaj grafik i czas, więc stwierdziliśmy, że odpuszczamy to wszystko i jedziemy dalej. Zresztą oglądacie nas, więc wiecie, że wszystko jest tak dosyć napięte, jak staramy się jak najwięcej rzeczy upchnąć. Więc, żeby zdążyć, śmigamy teraz do vana i Jedziemy dalej. pikujemy na Glenorchy? Tak. Glenorchy. Pierwszy raz uzupełniamy wodę. Jest to bardzo ekscytujące. A minęło was opróżnianie toalety, było jeszcze bardziej ekscytujące. Ciemne strony kempingu. We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little. My już po odwiedzeniu Glenorchy i jedziemy teraz w stronę Bob's Cove na mini hike. Za dużo nie nagrywaliśmy, bo spotkaliśmy się tam ze znajomymi, więc teraz mamy taką wspólną przejażdżkę do kolejnego miejsca. Ale ogólnie bardzo fajnie, bo jest to blisko jeziora, bardzo fajny domek, zrobiliśmy kilka zdjęć tam na miejscu też. Ale nic takiego nadzwyczajnego, byś powiedział. Tylko dla tego domku tam przyjeżdżasz, żeby No. zrobić zdjęcie. Fajny widok, ale tylko tak, żeby się zatrzymać i jechać dalej. Aczkolwiek na tym nie ucięło, jak chciałem wam to powiedzieć. No ludzie tam pływali, co było dosyć dla mnie ekstremalnym przeżyciem, żeby to zrobić. No bo jest dosyć chłodno, nie wiem ile jest, 10 stopni, coś takiego. Więc skakują sobie do tej wody, która prawdopodobnie ma taką samą temperaturę jak powietrze. Więc no ciekawe. Teraz już po drodze skoczyliśmy do Isengard Lookout, czyli miejsca, w którym możecie zobaczyć no prawie tak jak to wyglądało w Władcy Pierścieni. Jeżeli jesteście fanami, to na pewno wiecie o co chodzi. Też fajnie oznaczone, możecie zatrzymać, zrobić fotkę. Nasi znajomi akurat są wielkimi fanami, więc mieli przygotowany pierścień. Robiliśmy zdjęcia. I robili sobie zdjęcia, więc śmiesznie. No a teraz trochę się poruszamy i lecimy na, tak jak Nani powiedziała, Bob's Cove. Lecimy. In the twilight's gentle flow. In the dance of fading light we grow. My już jesteśmy w drodze na burgery, ale w sumie to, co zresztą widzicie po naszych strojach, Nati ma zawieszony telefon, dlatego tak dziwny kadr. Widzicie po naszych strojach, jest strasznie zimno, temperatura spada chyba do 8 stopni, czy coś takiego, więc 2 warstwy, jak nie 3, u Natalii to chyba 7 i idziemy jeść słynne burgery, o których wam mówiliśmy chyba rano, a jak nie, no to Ferg Burger, ikoniczne burgery dla tego miejsca. Ale to, co chciałem wam nagrać i dlaczego w ogóle wyciągam ten telefon, dlatego, że jak idziemy, to dużo mija się takich narciarskich akcesoriów, na przykład oprócz tych wszystkich sklepów, to mijaliśmy jakąś ławeczkę zrobioną z desek snowboardowych, wszędzie na przykład są jakieś stojaki na narty, więc tutaj w zimę musi być naprawdę niesamowicie. Coś do dodania? Nati zmarzła, więc kończymy. And all the warnings. When you wanna be loved by.
Go. I breathe you in 'cause you're still on my pillow. Oh, I stay home with you in my head. Prawie 300 km, ponad 4 godziny podróży, 2 kawy. Co jeszcze? Jakieś statystyki? Dużo jedzenia. Dużo jedzenia, snaków, ale dojechaliśmy. Mamy jeszcze z 20 kilka minut do naszego rejsu, więc idziemy sobie już w kierunku terminalu. Przepiękną dróżką i no, na pierwszy rzut oka robi to wrażenie, jak to tu wygląda, a jak wypłyniemy, to pewnie będzie jeszcze lepiej, więc zapowiada się bardzo fajne popołudnie. It's a cool hard world outside my window. Ooh, where people don't know Trochę wieje, which way to ale jest fajnie. go. I breathe you in 'cause you're still on my pillow. Oh, I stay home with you in my head. We go undercover, I will be your lover. We're up through night and day. Come on, let me hear you say, let's go undercover. I wanna be your lover. I don't want the games they play. It's not us, so we better stay. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo siedzę dosyć blisko rury wydechowej, coś w tym stylu, tego naszego promu. Pokonaliśmy ten najgorszy wiatr i teraz powinno nas być lepiej słychać. Droga powrotna jest zdecydowanie cieplejsza niż jak płynęliśmy w stronę wyjścia z fiordu. No ale widoki przepiękne, foki, delfiny, inne przepiękne zjawiska przyrody też się pojawiają, więc trochę więcej Wam pewnie powiemy, jak już dopłyniemy z powrotem. It's a cool hard world outside my window. Ooh, where people don't know which way to go. I breathe you in 'cause you're still on my pillow. No to sprawdzamy, jak nas słychać przy tym wietrze. Dobra, przetestowaliśmy. Wiatr nie powinien Wam przeszkadzać, żeby posłuchać trochę naszych opinii na temat tego rejsu. My mieliśmy rejs liniami... Dobre pytanie. Tak, Było napiszę, to bukowane jakieś 3 miesiące temu, więc ale napiszemy Wam. New Zealand Cruise, Milford Cruise NZ, coś takiego. My wypływaliśmy o 2:45. Wcześniejsze wypłynięcie jest o godzinie 8 rano. Jak jesteście na tą 8 rano, no to raczej śpicie gdzieś tutaj w Creekside. Jak się nazywa to, gdzie my dzisiaj śpimy? Cascade. Cascade Creek, tak jest. Bardzo niezorganizowana jest ta wypowiedź. Na szybko. Jeżeli oglądaliście naszą serię ze Stanów i widzieliście nasze nagranie z Napali Coast Cruise, no to było zdecydowanie fajniej. Tutaj, no fajnie, że były foki. Widziałem 2 foki i to był highlight tego cruise. A, no i cena. Zapłaciliśmy za 2 osoby $350 australijskich. To potrafią być bardzo drogie wycieczki, więc wydaje mi się, że całkiem okej cena. I to, co było też fajne, to to, że mamy w miarę fajną pogodę, bo w sumie tutaj w tym rejonie bardzo często pada. Oni mówili, że praktycznie codziennie i jest spore zachmurzenie, więc rzadko można trafić na taką przepiękną pogodę. A my naprawdę mieliśmy super pogodę, prześwituje słońce, trochę widać niebieskiego nieba, więc nie było padało, przyjemnie. to najważniejsze. Bardzo wiało w pewnym momencie, ale jak się ma właśnie takie fajne kurtki jak my, czyli można się zabezpieczyć przed wiatrem,
To Katmandu, naprawdę, to może być wasza reklama. to Odezwijcie się. naprawdę fajnie. Powiedz lepiej, jak ci się podobało. Mi się podobało, ale myślę, że na początku trochę tak nie wiedziałam, jak to będzie, jak dalej wypłyniemy. Trochę ten wiatr mi bardzo przeszkadzał, więc tak nie mogłam w pełni tym cieszyć. W drugą stronę były fajniejsze widoki. Natomiast tak jak Maciek wspomniał, w porównaniu do Napali Coast jednak tam chyba bardziej zrobi wrażenie. Jednak jest bardziej zielono, tutaj to jest fajne to, że jesteś otoczony tymi górami i dopiero wypływasz tak jakby do oceanu, więc też fajne to było, że byłeś taki otulony tymi górami poniekąd. A jednak na Pali Coast masz z reguły po jednej stronie i obok siebie wodę otwartą, więc to było fajne. Zadam ci pytanie. Czy to przypadkiem nie jest problem Nowej Zelandii, że ona po prostu wszędzie jest piękna No. i to po prostu nie robi takiego wrażenia przez to, że prawie identyczne widoki mijasz jadąc tutaj? Tak, i to wydaje mi się, że atrakcją jest to, że jesteś na statku, że płyniesz w porównaniu do tego, że jedziesz samochodem, ale to prawda... Jedyna różnica. Widoki to są dosyć podobne. Tak, że nie ma czegoś takiego, że tego nie widzieliśmy i wydaje mi się, że ktoś może mieć inne odczucie, jeżeli przyjeżdża do Queenstown i od razu jedzie następnego dnia do Milford Sound. Wydaje mi się, że wtedy jest ten taki wow efekt. Tak. Natomiast my już spędziliśmy tutaj ponad tydzień i jest to uczucie... I jechaliśmy przez naprawdę przepiękne miejsca, które zresztą widzieliście na przebitkach. Tak, i przez to, że już widzieliśmy wszystkie piękne miejsca, to już teraz jest to uczucie, że jedziemy i jest pięknie dalej, ale już nie patrzymy na każdą ze stron. Ja mogę się skupić, żeby nawet czytać książkę, bo już się tak opatrzyłam. Ile może tych owiec oglądać? Tak, i naprawdę wydaje mi się, że przez to jest to podobne i może to też tego kwestia. I ostatnia refleksja. Tu możecie dostać się na dwa sposoby główne. Pierwszy to jest oczywiście swoim samochodem, swoim campervanem. Z Queenstown jest to 4 godziny jazdy, ponad prawie 300 km, tak jak wam wspominaliśmy wcześniej. Więc jeżeli planujecie wracać do Queenstown, to chyba bym rozważył już teraz z doświadczenia drugi sposób, czyli wykupienie wycieczki razem z przejazdem z Queenstown autokarem, bo wydaje mi się, że to nie są o wiele droższe wycieczki. Potrafią być droższe. Okej, w zależności od ceny, ale Też chyba kwestia tego, bo na przykład my teraz jak jechaliśmy, nie zatrzymaliśmy się nigdzie w tych lookoutach, bo mieliśmy dosyć mało tak, czasu. teraz to będziemy robili. Ale teraz się zatrzymamy, wracając, więc mamy tą swobodę, żeby zrobić to, na co mamy ochotę. Nawet teraz sobie nagrywamy i chcemy pójść na jakiś mini hike. I to tutaj wcale z nie boku. ma nic wspólnego z tym, że opłaciliśmy parking do 19, a jest 5. nie mieliśmy pojęcia, ile będzie trwał rejs, nie mogliśmy nigdzie znaleźć tej informacji, więc żeby się nie śpieszyć, potem zabukowaliśmy sobie dosyć drogi i długi Ale parking. fajnie, bo ten Cascade Creek, czyli ten camping, gdzie się zatrzymujemy, jest godzinę No, stąd, tak. więc też fajnie, że nie musimy znowu 4 godziny z powrotem wracać. Tam byście byli prawdopodobnie, jeżeli mielibyście poranne wypłynięcie o 8, Tak. bo to jest najbliżej, jak Jednak się to możecie jest zatrzymać. kawał drogi. A to co jest śmieszne, to nawet wczoraj nam kolega wspominał, że jak byliśmy w miejscu około, tam mniej więcej gdzie robiliśmy ten walk, tam około niedaleko Glenorki, to dosłownie jak się patrzy na te góry, to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest po drugiej stronie góry, więc tak jakby można powiedzieć 10 minut linią prostą, helikopterem. tak, dosłownie chwilkę. Samochodem jakby nie było tej góry pewnie też z pół Bo godziny. musicie samochodem A objechać tak, przecież całą trzeba tę górę. objechać wszystko, no to zajęło to 4 godziny chyba łącznie, nawet ponad. Tak. Dobra, podsumowując. Moja opinia jest taka, że wszystko zależy od tego, na ile sobie możecie pozwolić. Jeżeli wydatek tych 350... Moment, nie dokończyłem wam, przerwałeś mi o autokarze. Ja osobiście chyba bym następnym razem wybierał autokar, bo możecie skupić się na pięknych widokach. Autokary, jak patrzyliśmy, są dosyć luksusowe, wygodne, więc śmigacie sobie autokarem, zatrzymujecie się na konkretnych punktach, macie zapewnione jakieś tam wyżywienie, będziecie tu na czas, bez stresu, nie płacicie za parking, który jest cholernie drogi, bo płatny parking, który jest najbliżej, 10 minut od tego miejsca, kosztuje $10 za godzinę, a bezpłatny jest 40 minut na piechotę stąd, więc dodatkowo musicie zapłacić za parking i tak dalej, więc ja chyba następnym razem wybierałbym autokar, mówiąc z perspektywy kierowcy. Nie ma chyba sensu z mojej perspektywy tłuc się tutaj samochodem, w szczególności jeżeli wracacie potem do Queenstown, tak jak my to teraz robimy, bo następny przystanek to będzie Arrowtown i jutro, tak. Więc to moje podsumowanie. Ale właśnie z drugiej strony my Jako dzisiaj... pasażerka. Jako pasażerka mi było fantastycznie,
Ale to co chciałam powiedzieć, że my jutro zatrzymujemy się w Fiordland National Park, więc to też jest blisko stąd, co też nam daje tą możliwość i tak inaczej byśmy tutaj nie wracali, więc to jest okej. A jeżeli chodzi o ten cruise, to tak jak wydaje mi się, że one się nie różnią od siebie, więc mogę powiedzieć chyba ogólnie. Jeżeli ten wydatek $350 w górę nie jest dla Was dużym wyzwaniem, to super, to bierzcie, zawsze to jest fajna sprawa tutaj zobaczyć coś nowego z nowej perspektywy. Natomiast jeżeli wolicie, jeżeli patrzycie budżetowo na te kwestie, to może być kontrowersyjne, ale ja bym chyba pominął to, bo nie widzicie nic aż tak innego i aż takiej nowej perspektywy. Tutaj nie zobaczycie sobie zatrzymując się na poszczególnych punktach albo idąc sobie tutaj gdzieś na jakieś spacery w okolicy. Twoja opinia? Ja myślę, że i tak warto. Jest to, jak tak naprawdę robiliśmy spory research przed przyjazdem tutaj i ludzie mówią, że to jest jeden z takich highlightów Nowej Zelandii, więc to w sumie tak jak na Pali Coast. Ludzie mogą mieć różne opinie, czy się podoba, czy się nie podoba. Natomiast pojechać na Hawaje i nie zrobić na Pali Coast Cruise wydaje mi się, że szkoda. I tak samo tutaj, gdybyśmy tego nie zrobili, nie wiedzielibyśmy jak to wygląda, więc ja nie żałuję. Nie żałuję też, że przyjechaliśmy samochodem, bo mamy swobodę, mi było wygodnie, więc z mojej perspektywy fajnie. Jeżeli możecie też się zamieniać gdzieś tam, no to też fajnie, żeby to zrobić. Więc ogólnie jestem zadowolona. No to widzicie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Wy zdecydujecie sami. Mi już odpada ręka, więc kończymy powoli. Teraz jeszcze śmigamy, bo nie wiem, czy słyszeliście, tak jak wspomniałem, mamy jeszcze dobre kilka godzin parkingu opłacone, więc wykorzystamy to. Śmigamy sobie na 3 punkty widokowe tutaj jeszcze w okolicy. A całość cała ta część nagrywana była z takim przepięknym widokiem za nami. Powiem wam, że śmieszne te walki tutaj, bo tak naprawdę w momencie, gdy odjechały wszystkie autokary, a one was zabierają prosto z statku, to pustki, tu nikogo nie ma. Na wszystkie te walki wchodzicie sami, może traficie jakąś jedną parę, albo jakieś pojedyncze osoby, a tak to puściutko. Trochę taki vibe pustki, opustoszenia. No ale ma to swój urok. A significant light, just where it was needed. Dojechaliśmy. Godzina jazdy i nasz sylwestrowy kemping z pięknym widokiem. Dojechaliśmy. Teraz już powoli kończymy ten dzień, bo jestem turbo zmęczony. Nati zresztą też. Ale ciężko mi uwierzyć w ogóle. First things first. Są przepiękne kwiatki, które na pewno zobaczycie na przebitkach. Nati wam to zagwarantuje. Ale ciężko mi uwierzyć, że to już jest nasz drugi Sylwester wspólnie. Więc dziękujemy wam za to, że te kilka osób ogląda te filmy, śledzi nas. Wiem, że kilku naszych znajomych lubi przy obiedzie obejrzeć, co tam sobie oglądamy na świecie, więc dla wszystkich was pozdrowienia, ale też pomimo tego, że zobaczycie to nagranie już dawno po Sylwestrze, już grubo pewnie na spokojnie w 2026 roku. Pewnie w 2027. Dokładnie. Zobaczycie. Te słowa, które do was nagrywamy, są jeszcze w 2025. Następne już będą w 2026, ale życzenia to życzenia. Więc z okazji tego 2026 roku, oprócz tych wszystkich rzeczy, które zawsze się życzy, w stylu zdrowia, szczęścia i tak dalej, których oczywiście wam życzymy, ja przez całą tę drogę tutaj myślałem, czego wam będę życzył. I pewnie ty też bardzo jesteś zaciekawiona tym. No więc moi drodzy, na 2026 życzę wam odwagi. Życzę wam tego, żebyście oczywiście mogli, a jak już będziecie mogli, to żebyście korzystali z życia, bo życie jest naprawdę piękne. Wyjeżdżajcie, odkrywajcie nowe miejsca. Nie muszą to być wcale odległe zakątki. Pojedźcie gdziekolwiek tylko macie ochotę.
chodźcie na koncerty, pijcie dobrą kawę, pijcie dobrą herbatę, po prostu korzystajcie z życia, bo życie jest przepiękne i tego korzystania z życia Wam życzymy na 2026 rok i z samego serca tej przepięknej Nowej Zelandii żegnamy się z 2025 rokiem i chłodzimy szampana, zaraz go otwieramy. Pytanie, czy dotrwamy do 12. Pewnie nie. To jest dobre chyba dopiero pytanie. 19, więc będzie ciężko. Więc Ale lecimy oglądać kwiatki. To jest teraz najważniejsze. Trzymajcie się w tym 2026. No i słyszymy się już w 2026 roku. Dzięki, że oglądacie. A significant light, just where it was needed.